Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Piotr Czaban, kanał Czaban robi raban i to też program Czaban robi raban na żywo, ale nie będę dzisiaj sam. Razem ze mną goście, których już za moment wszyscy zobaczą. Zacni goście. Moment, coś tutaj z programem, ale program już jest. Razem z nami Małgorzata Rycharska z Hope and Humanity Poland i z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Cześć Gosiu. Cześć, witam. I ten dżentelmen po twojej lewej stronie to Kamil Syler, prawnik, ratownik humanitarny, strażak, ochotnik, mieszkaniec pogranicza. Cześć Kamilu. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie hasło, które często słyszymy w komentarzach do naszych działań humanitarnych. Ci, którzy są przeciwko i nam, i ludziom w drodze, czyli migrantom i uchodźcom, często piszą takie zdanie. Niech idą na przejścia. Dlaczego są gdzieś tutaj na pograniczu polsko-białoruskim? Dlaczego umierają w tych lasach? Przecież mogą iść na przejścia, legalne przejścia. Niech zatem na te przejścia idą. I tutaj zacznijmy od Małgorzaty Rycharskiej. Czy rzeczywiście tak to działa, że ci ludzie, którzy zostali tutaj uwięzieni w piekle pogranicza polsko-białoruskiego, gdyby chcieli zmienić drogę swojej podróży, to mogą z tego lasu, gdzieś z tej Puszczy Białowieskiej pójść, pojechać do Terespola na przejście, tam się zameldować i poprosić o ochronę międzynarodową w Polsce? No, gdyby tak było, to byłoby bardzo pięknie. Rzeczywistość jest zasadniczo inna. I o tym chcemy poopowiadać, tak? Chcemy opowiedzieć, jak to wygląda w szczegółach i do czego ten modus operandi, sposób, w jaki ludzie są traktowani na przejściu, prowadzi i jak się może dla tych osób skończyć. Ja może tak zacznę jeszcze od takiej może historycznej trochę takiego wspomnienia, tak? Bo na samym początku, prawie 3 lata temu, ten koncept, tak, wydawał się nam wszystkim logiczny, wydawał się też mi i Zosi logiczny z punktu widzenia pomocy ludziom na Białorusi. I na przełomie 2021 roku i 2022, już dokładnie nie pamiętam, ale była to zima, myśmy miały taką sytuację, miałyśmy taką rodzinę. Jakby w sumie nie wiedziałyśmy, co z tego będzie, było w tym bardzo dużo strachu, ale oni byli tak zdesperowani i tak jakby szukający jakiegoś dla siebie wyjścia w tej sytuacji. Mieli też 2 małych dzieci, to była rodzina z Iraku. Chłopiec miał 3 lata, już teraz nie pamiętam, jakiś zespół Downa albo inny rodzaj takich deficytów. Dziewczynka była trochę starsza, oni zebrali się na odwagę i po prostu poszli na to przejście. I to się skończyło naprawdę bardzo dla nich źle. Tak? Jakby raz, że myśmy stracili kontakt na kilkanaście godzin. Im się wtedy udało przejść przez białoruski checkpoint, jakby coś, co my teraz doskonale rozumiemy, wtedy też w ogóle nie wiedziałyśmy, jak to działa i na jakie niebezpieczeństwa się ci ludzie, nie będąc przygotowanymi, w ogóle narażają, ale w ich wypadku skończyło się w ten sposób, że o ile Białorusini ich wypuścili na polską stronę, to Polacy ich nie wpuścili, wypchnęli ich na stronę białoruską. A z kolei wtedy Białorusini jakby ze złości prawdopodobnie wypchnęli ich, jakby przewieźli ich parę kilometrów dalej i przepchnęli ich po prostu na siłę. Wtedy jeszcze nie było płotu. Polacy ich wepchnęli na białoruską stronę i oni tak naprawdę jakby musieli wracać bez niczego. I jeszcze te torby, bo oni pojechali oczywiście z całym swoim dobytkiem, zostały rozkradzione. I tak naprawdę jakby od tamtego momentu jakby byłyśmy w takim przekonaniu, że to w ogóle nie jest droga, tak? Że jakby nie można nikomu
tym wszystkim osobom, które pytają, a czy jest jakaś bezpieczna droga, czy jest jakaś legalna droga, czy jest jakiś sposób, żeby nie narażać życia w lesie, lub co mam zrobić, tak? Co mam zrobić? Jestem chory, co mam zrobić? Mam małe dzieci, co mam zrobić? Jestem w ciąży. Mówiłyśmy, że no, nie wiemy, tak? Nie wiemy tego, bo legalna droga do Polski nie istnieje. No i teraz jesteśmy w 2024 roku i chcemy jednak o tym Terespolu opowiadać i zmieniło się dla nas tyle, że jakby stanęliśmy znowu w grudniu zeszłego roku przed taką sytuacją, że jedna z rodzin, którą znałyśmy i opiekowałyśmy się przez długi czas, znów była w kompletnej desperacji, ponieważ ta rodzina jakby wiedziała, że czas pobytu na Białorusi się skończy, tak? Oni jakby mieli na tyle szczęścia, że zalegalizowali czasowo swój pobyt na Białorusi, co jest już trzeba być wielkim szczęściarzem, żeby to się udało. Wiele ludzi próbowało. Najlepszy rodzaj niepowodzenia jest taki, że osoby, które próbują, ja mówię o wejściu w procedurę azylową na Białorusi, najczęściej kończy się to tym, że po prostu Urząd Imigracji się na to nie godzi, ci ludzie odchodzą z kwitkiem, ale równie dobrze może się skończyć bardzo źle. Tak, może się skończyć zabraniem dokumentów, może się skończyć przetrzymaniem w areszcie i może się skończyć siłową deportacją. Dlatego to jest w ogóle niebezpieczne. Natomiast niektórym osobom, w zasadzie jakby bardzo niewielkiemu odsetkowi, dotyczy to zwłaszcza rodzin z dziećmi albo jakichś poważnych sytuacji zdrowotnych. Czasem to się udaje, że im się udaje wejść w tę procedurę, chociaż jest to tylko strategia na przetrzymanie, ponieważ ludzie na Białorusi, będąc w tej procedurze, nie dostają ochrony. Tak? To jakby taki czas na przetrzymanie trwa 6, 7, 8 miesięcy, tyle mniej więcej ten proces do pierwszej decyzji odmownej, odwołania, potem druga decyzja odmowna, odwołania, no i wtedy te osoby dostają nakaz opuszczenia Białorusi. Ta rodzina właśnie miała ten nakaz opuszczenia Białorusi do któregoś tam stycznia, już nie pamiętam tych dat, tak? No i wiedzieli, że muszą się podjąć jakiekolwiek próby uratowania się przed deportacją. Mówimy o rodzinie chrześcijańskiej z Iranu, której groziłoby tam naprawdę realne i poważne niebezpieczeństwo. No i zaczęliśmy znowu rozważać tą koncepcję spróbowania z tym. W ich wypadku już wiedzieliśmy, że oni, mając ten nakaz opuszczenia Białorusi, mają też wizy exit, tak? To jest ta wiedza, którą w międzyczasie żeśmy jakoś zdobyli, że bez wiz exit dla osób pochodzenia jakby z krajów bliskowschodnich, afrykańskich, czyli jakby wszystkich tych krajów, które nie mogą być legalnie, obywateli tych krajów, które nie mogą być legalnie na Białorusi. Nie dotyczy to Rosjan, nie dotyczy to Białorusinów, Czeczenów. Tak? I mówię o tych nacjach, które jak się myśli o Terespolu, tak, jak kojarzą się z tymi wielokrotnymi próbami składania wniosków o ochronę, więc w wypadku takich na przykład ludzi z Czeczenii, oni nie potrzebują wiz exit, dlatego dla nich odepchnięcie w Terespolu jest na pewno potwornym doświadczeniem, natomiast oni następnego dnia mogą próbować jeszcze raz. I kolejnego, dlatego jakby te historie po takich kilkunastu odepchnięciach, one dla nich są możliwe. W wypadku na przykład tej rodziny z Iranu, czy innych tych osób, którym próbowaliśmy potem pomóc, odepchnięcie na polskim checkpoincie oznacza, że oni, ich sytuacja na Białorusi jest diametralnie gorsza niż chwilę wcześniej, ponieważ oni właściwie Białoruś na bazie tych wiz exit już opuścili i ich tam nie ma i nie mogą się starać o kolejną. No i wracając już, bo trochę może długo gadam o tym początku, tak? Jakby ta pierwsza rodzina w styczniu ostatecznie przeszła. Było to okupione ogromną pracą naszej tutaj dwójki i jeszcze 3 kolejnych osób, z którymi... Które serdecznie pozdrawiamy. Tak, mówię tutaj o Basie i Karinie z Czeremchy i o Zosi.
no, nasza piątka się tak samozwańczo, organicznie uformowała do tego przedsięwzięcia. No były to straszne nerwy, ale dowiedzieliśmy się, że ten cud, tak, bo to trzeba jakby postrzegać w kategorii cudu i każda kolejna, późniejsza osoba, która przeszła z naszą pomocą, a nie wszystkie przeszły, bo o tych, które nie przeszły i co się z nimi stało, chcemy później opowiadać, trzeba to, no, ja na to patrzę jak na cud, tak, każde to przejście było bardzo trudne, bardzo nerwowe i te próby odepchnięcia ze strony Polski dotyczyły też tych osób, które ostatecznie do Polski zostały wpuszczone, więc po prostu nigdy nie było wiadomo, czy to się uda i jak to się skończy. Kamilo, a ty w ilu takich cudach brałeś udział wspólnie z między innymi Gosią? Ja już nie pamiętam, bo to było podzielone na różne grupy. Tych grup było chyba 7, Gosiu, czy 6. Tak. One były liczebnie różne. Tam były osoby i 1, i 5, i 6 chyba maksymalnie, bo czy 7 nawet w 2 samochodach. Natomiast ja jeszcze chciałem tutaj uwagę zwrócić na jedną rzecz, że czy cofnąć się do tego, co jeszcze wcześniej, do takich czasów, o których warto wspomnieć, bo teraz Paul słynie z tego, że na przejściu po prostu teraz, znaczy on słynie z tego, że nie przyjmuje wniosków o azyl, czy wniosków o ochronę międzynarodową i to jest już historycznie jakby uwarunkowane, ciągnie się bodajże od 15 roku. Były wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich na tym przejściu, potem były wyroki, był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 23 lipca 2020 roku, czyli niebawem będzie 4. rok, jak ten wyrok zapadł. My jako podatnicy płacimy odszkodowanie, właściwie nie odszkodowanie, tylko zadośćuczynienia za naruszenie praw tych ludzi, którzy są w taki właśnie sposób bezobcesowy, brutalny odpychani od tego przejścia. Nie mogą wniosku złożyć. Przypomnę stawkę 34 000 euro od głowy za odepchniętych Czeczenów. I to jest właśnie ten wyrok, o którym mówię. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś przypadek, że w Terespolu cały czas jest problem z wejściem ludzi na terytorium Polski w sposób legalny. To już są pewne właśnie uwarunkowania historyczne. I rzecznik zgłaszał takie zastrzeżenia, przykładowe zastrzeżenia. Jedno z nich jest takie na przykład, że notatka z rozmowy z cudzoziemcem na temat przesłanek, czy temu człowiekowi należy się ochrona, czy nie, zajmowała 2 zdania na przykład. I rzecznik tak naprawdę nie bardzo miał możliwość weryfikowania rozmów, jakie były odbywane z tymi cudzoziemcami, no bo 2 zdania to jest materiał żaden. Więc tutaj od tego właśnie chciałem zacząć. Natomiast myśmy weszli z taką właśnie, mając taką świadomość takiej historii w te akcje takiego legalnego przepychania ludzi właśnie przez przejście w Terespolu, będąc obciążeni tym bagażem wyczytanego materiału, tego doświadczenia, ale nie naszego, doświadczenia z wcześniejszych historii. I weszliśmy w to z takim właśnie brakiem zaufania, niewiarą, że może to się udać. Opracowaliśmy też cały system zabezpieczeń, który ewentualnie mógłby tym ludziom pomóc. Więc tu już przechodzę do takich bieżących rzeczy. Każda osoba, która miała być na przejściu granicznym, miała się pojawić, ona miała zabezpieczenie w postaci krótkiego wywiadu, który był robiony z tą osobą, zdjęcia dokumentów tożsamości tej osoby, jeżeli były takie dokumenty. Krótka historia, kilkuzdaniowa dosłownie. I to było przesyłane do placówki w Terespolu jako pierwszego podmiotu, żeby oni wiedzieli, kiedy, jaka osoba się zdarzy, jaka osoba się pojawi na tym przejściu. W późniejszym czasie wysyłaliśmy również do nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, czyli tego przełożonego placówki, żeby można było się odwołać gdyby coś się działo negatywnego, odwołać się do nadzorców placówki, do Rzecznika Praw Obywatelskich i tam była osoba, która była delegowana do pomocy nam, która mogła nawet interweniować właśnie w nocy również, telefonicznie.
No i jeszcze biuro Najwyższego Komisarza do Spraw Uchodźców, czyli UNHCR, przedstawicielstwo w Polsce, też osoba, która była z nami jakoś tam w kontakcie i też dostawała informację o tym, że taka osoba, czy osoby się na przejściu pojawią. I wydawało się, że to są dosyć takie zabezpieczenia, dosyć mocne w sumie. No, co więcej możemy zrobić? No, był też alarmowany czasami Maciek Grzywno, czyli senator w tej chwili już od tej kadencji. Chyba to są wszystkie osoby, które ewentualnie były w zapasie tam, gdyby coś się działo. No i ruszyliśmy z tym projektem, bo to można było nazwać projektem właśnie, projekt Terespol. I okazało się, że no, po pierwszych sukcesach nastąpiły porażki. I te porażki były tyle dla nas właśnie takie mocno dołujące, że na przykład dotyczyły osób, które wydawały nam się zupełnie stuprocentowe, jeżeli chodzi o szanse na uzyskanie ochrony w Polsce. Czyli jeżeli sobie bierzemy taki życiorys osoby, która jest po prostu pobijana koszmarnie w swoim kraju i jest po prześladowaniach i też widzimy materiał zdjęciowy na przykład z tych prześladowań, bo jedna z rodzin mieliśmy zdjęcia ich domu zbombardowanego w górach. Oni się ukrywali w takiej słynnej grupie, to była grupa, która była, czyli losy były też pokazywane przez wiele telewizji rozmaitych na całym świecie. Akurat nam się ci ludzie po prostu zdarzyli na tym szlaku, tym teraz polskim. No i były takie pewniaki, które okazało się, że nie są pewniakami na przejściu. Tutaj pewnie przejdziemy takiej historii, która najbardziej nas uderzyła ostatnio i to chyba na tym się zatrzymaliśmy w ogóle z tą całą akcją teraz polską, bo to było coś w ogóle wstrząsającego i myśmy to sobie jakoś tak nie mogli tego ułożyć przez długi czas. Nie mówiliśmy o tym w ogóle, dlatego że wydawało nam się, że jeszcze być może przyjdziemy z kolejną próbą na to przejście. I nie mówię w tej chwili o grupie, która była przepchnięta też myślę, że trochę dzięki udziałowi pracy, bo wydaje mi się, że w międzyczasie, w ciągu dnia, jak się pojawiła relacja Maćka Chłodowskiego z Wyborczej w gazecie, to nam się udało też, może dzięki temu, może ktoś to poczytał, nie wiem. No jednak media mają jakąś tam siłę w Polsce cały czas. Więc nie chodzi o tę grupę, która była przechnięta w drugim rzucie, tylko o pojedynczą osobę, o której pewnie chętnie posłuchacie, a myślę, że Gosia tutaj też może więcej o niej powiedzieć, bo ona jest bardziej z nią związana i też i wiedzowo, w sensie, że dużo o niej wie i też pewnie emocjonalnie, bo też długo śledziła jej losy. Także tutaj bym przekazał głos Gosi, żeby Gosia powiedziała o tej naszej największej porażce po prostu, największym, no też, no nie wiem, ja w tym momencie też miałem ochotę to wszystko rzucić, bo stwierdziłem, że to się nie może udać w tym kraju i z takim przejściem granicznym, jeżeli takie osoby jak ta dziewczyna po prostu są odpychane od przejścia w brutalny sposób, jeszcze z udziałem wojska i zostawieniem jej na moście. Także tutaj to Gosiu, to opowiedz o tej naszej biednej dziewczynie. No tak. To jest ta historia, tak jak mówi Kamil, po której myśmy uznali, że nie możemy dłużej milczeć, tak? Że to nasze trochę, nie wiem, może nawet magiczne myślenie, tak? Że fakt, że po prostu nie mówimy o tym, że Terespol przepuszczę, że trzymamy to trochę dla siebie, że to jakoś... No, zresztą taka postawa, no jakby znamy ją tą taką postawę, że może po prostu SG niekomentowana publicznie będzie bardziej jakoś ludzko albo bardziej zgodnie z prawem działać, bardziej będzie skłonna. No ale jakby historia tej dziewczyny, tak? I ta dziewczyna to była już po tym, jak przeszło tych 6 grup, tak? Już po tym, jak przeszło, czy po 5. grupie, tak? W sensie, że dużo tych osób naszych, no jakby w sumie pytałeś, ile tych cudów było. W sumie te osoby, którym udało się dostać, to są 32 osoby, tak? 32 osoby od momentu, no,
rozpoczęcia tego kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim od 2021 roku? Tak, ja mówię dużo, czy to nie jest zabawne? 33 osoby na 32 regularnym osoby. przejściu granicznym. 32 osoby. Ale zobacz, ja mówię w tym roku, ale my mieliśmy roku. dostęp do statystyk z pierwszego kwartału tego roku i porównawczo z pierwszego kwartału zeszłego roku. I statystyki przyjętych wniosków w Terespolu za pierwsze 3 miesiące tego roku mówią, że jest tam 160 kilka tych przyjętych wniosków, z czego 140 coś to są osoby narodowości byłych republik sowieckich lub Rosji, czyli te, które mogą sobie próbować tam, głównie Rosjanie i Czeczeni. Nie słyszę ciebie, Tutaj Kamil chce coś dodać. Tak. Aha, że Rosjanie, Białorusini, Tadżykowie. To było takie główne Tak, chyba 3, Tadżykowie, prawda? Tak, masz rację. W każdym razie, i te 20 kilka osób, które były między styczniem a marcem, to są ten miks rozmaitych narodowości, to są wszystko nasze osoby. Nie ma ani jednej innej osoby niż ta, której myśmy próbowali w ten sposób pomóc, a w pierwszym kwartale poprzedniego roku nie ma ani jednej, która złożyła. Czyli gdyby nie wasza taka nieformalna grupa, gdyby nie ty, Gosiu, Kamil, Karina, Basia i Zosia Krasnowolska też z Hope and Humanity, to polskie władze nie przepuściłyby przez przejście w Terespolu ani jednego cudzoziemca, który był tutaj gdzieś na pograniczu polsko-białoruskim i próbował legalnie pójść na przejście, jak to często słyszymy. No, myślę, że można taką tezę postawić, tak? Po prostu nikt nie przeszedł. Nikt nie przeszedł. Inny. To rzeczywiście jest szokujące. I te nasze ogromne, nieprzeliczalna liczba 32 osób, tak? Jakby w porównaniu z tymi, które weszły w procedurę w lesie, były wypchnięte w lesie, przeszły jak cień, po prostu w sposób magiczny i pojawiły się w innej części świata, tu my liczymy sukces w 32 osobach. Z czego ze 2 grupy z tych, które weszły, były próby odepchnięcia. Jedna to jest ta, o której ta z 13 kwietnia, te 4 osoby, które w środku nocy były przepychane razem z samochodem, tak? No bo to właśnie w ten sposób się dzieje, że jeszcze może wytłumaczę, tak żebyście sobie wyobrazili, jak w ogóle to przejście wygląda mniej więcej, tak? Jakby przejście jest przez most, przez rzekę i ono się składa z kilku takich kluczowych momentów, w których wszystko się może nie udać, tak? Pierwszym momentem jest białoruski checkpoint, który jest po białoruskiej stronie oczywiście. No i żeby go przejść, ta osoba musi wykazać te wszystkie dokumenty, tak? Mieć tą wizę exit. Te wizy exit są wystawiane na kilka dni do 2 tygodni. Trudno wyczuć, jaki jest klucz. Niektórym z tych osób udawało się na przykład dostać wizę na 3 dni, innym się udawało dostać wizę exit na 5 dni, innym na tydzień. Trudno w ogóle zrozumieć, jaki jest ten wzór, ale rzecz w tym, jakby to nie było, to jest to krótkotrwały dokument pozwalający na jednorazowe opuszczenie Białorusi. Czyli w tym czasie kilku dni ważności ta osoba musi opuścić Białoruś i może to zrobić tylko raz. No, trudne sytuacje tam na tym białoruskim checkpoincie też się wydarzały, oczywiście, i też nie było łatwo, ale rzeczą, którą te osoby, z którymi byliśmy w kontakcie, jakby wielokrotnie nam zgłaszały, było to, że Białorusini się pytają, a czy Polacy cię wpuszczą? A czy Polacy cię wpuszczą, tak? Bo dla nich, jak się okazuje, fakt, że ktoś jest przez Polaków wypychany z powrotem i już właściwie nie wiadomo, co z nim zrobić, bo jego tam już nie powinno nigdy być, też jest problemem. Więc gdy już no i oczywiście jest tak, że nie mogą podążać na piechotę, bo jest to przejście samochodowo pociągowe, no ale w ich wypadku te osoby musiały sobie zorganizować transport, to musi być
samochód, który ma prawo, kierowca, który ma prawo wjechać swoim samochodem w strefę Schengen, tak? Ponieważ żadna część tej drogi nie może być przekroczona na piechotę. W związku z tym w olbrzymiej kolejce wiele godzin poruszały się te nasze osoby tymi samochodami po to, żeby przejść checkpoint białoruski, potem ruszyć dalej. I potem, gdy ruszają dalej, to napotykają kolejny taki moment trudny, właściwie najtrudniejszy z nich wszystkich. To jest pierwszy polski checkpoint, który jest na moście. I na tym moście rozgrywały się straszne rzeczy. Ponieważ jest tam ten checkpoint, sprawdzane są dokumenty, te dokumenty są zabierane, ludziom każe się wysiąść, przeprowadzane są jakieś takie trochę niejasne dla nas, nie wiem, wywiady, które nie są wywiadami, nie mają statusu tego takiego wywiadu w procesie, ponieważ jakby w procedurze, ponieważ ta procedura jeszcze nie nastąpiła, natomiast ci ludzie, którzy tam byli, oni byli przesłuchiwani i wypytywani również podchwytliwie. I myślę, że to jest ten standard Terespola, o którym też wcześniej zawiadał, było jakby te wszystkie takie informacje o tym, jak wygląda przyjmowanie wniosku albo w ogóle przepuszczanie do tego, żeby ten wniosek został przyjęty, się w sumie powtarzał, tak? Czy jakby podchwytliwe pytania, czy na pewno, czy mają rodzinę w Europie, tak? Co chcą robić w tej Europie, bez tłumacza, jakby i jednocześnie w takiej sytuacji, kiedy my już właściwie nic nie możemy zrobić, tak? Nie możemy zrobić, ponieważ jedyne, co dostajemy w tym momencie, gdy są ludzie na moście, to są ich jakieś informacje wysyłane WhatsAppem o tym, co się z nimi dzieje, gdy mogą do nas napisać. A nie wszyscy mogli, tak? Bo było im zabraniane korzystanie z telefonów. Natomiast ani do dzwonienia się do placówki, tak? Jak już mieliśmy informację, że ktoś jest wypychany, tak? Jak informacja jest wypychana, są wypychani, wszystko się zaczyna dziać bardzo szybko, tak? Ponieważ ludzie są na środku mostu i nie mogą tam stać, ponieważ na moście nie wolno stać. W związku z tym Straż Graniczna zmusza ich do tego, żeby wsiedli do samochodu, potem jak już gdzieś tam z nimi rozmawiali, oglądali te dokumenty i albo zastrasza kierowcę, mówiąc mu, że ma natychmiast wracać na Białoruś, a jak kierowca się nie poddaje temu, no to i w wypadku tej grupy 4 osób, o której w końcu żeśmy powiedzieli wtedy w kwietniu publicznie, i w wypadku tej dziewczyny Somalijki, o której zaraz w końcu dojdę do tej historii z maja, po prostu strażnicy złapali samochód i pchali ten samochód rękami w kilku, aż został przepchnięty na stronę białoruską, a gdy już jest na stronie białoruskiej, to jest po grzybach. To już jest wtedy zamknięta sprawa właściwie. Jeszcze tylko powiem, że te osoby, te 4 osoby, tak, o których żeśmy powiedzieli w kwietniu, one nie chciały wsiąść do samochodu, ponieważ wiedziały, że jak tylko wsiądą do samochodu, to, no to już to będą jak ten po prostu ta ryba w puszce, tak? Będzie można nimi po prostu ruszać i stali, licząc na to, że nie zostaną jakoś siłowo potraktowani. Natomiast samochód już odjechał. Kierowca był bardzo wystraszony, ponieważ ci kierowcy, którzy tam są, oni pracują, to oni są w pracy. Nie? To nie jest żadna nielegalna rzecz, przejeżdżanie w to z powrotem, jeśli mają zezwolenie na tę pracę. Natomiast byli zastraszani też przez SG. Kierowca odjechał i te 4 osoby stały na moście. I była przez chwilę taka patowa sytuacja, ale ktoś, kto wtedy podejmował decyzję, nie było już komendanta, był to środek nocy, pewnie był jakiś kierownik zmiany, nie zgodził się na to, żeby przyjąć te wnioski. W związku z tym Białorusini musieli ich zwyczajnie zabrać, no bo nie wolno stać na moście. Dobrze, ale wrócę do historii, tej właściwie najstraszniejszej. To jest historia próba przyjścia była 8 maja.
I mówimy tu o dziewczynie, 25-letniej Somalice. I można tu sobie odnieść tą historię też do tej całej ogromnej grupy Somalijek, które stały pod płotem. To był mniej więcej ten sam czas. Które tam próbowały uzyskać pomoc. Zaczęło się od tego pytania, czy ludzie mogą sobie stamtąd wyjść i pójść na przejście. No więc niech historia tej dziewczyny, której dla jej bezpieczeństwa imienia nie wypowiem, będzie odpowiedzią. Ta dziewczyna opuściła swój kraj, no jeden z najgorszych krajów, jeśli chodzi o sytuację kobiet, Somalię. Potem jak wybito jej rodzinę i potem jak została grupowo zgwałcona przez jedną z bojówek. I ona uciekła, żeby się ratować, trafiła na ten szlak w zeszłym roku. Następnie była pod polską granicą, spędziła w pasie 5 tygodni, jeśli się nie mylę, na przełomie listopada i grudnia. Doznała tak obszernych odmrożeń, że ma amputowane palce i ma rany odmrożeniowe na brzuchu, pośladkach, plecach, na głowie. Odratowali ją cudem, tak? Ona spędziła 2 miesiące w śpiączce, prawie przez ten cały czas w szpitalu na Białorusi. W sumie dzięki temu, no jakby trochę to może źle brzmi, ale ponieważ jej sytuacja medyczna była tak dramatyczna, to przez jakiś czas jakby miała ten okres leczenia, dostała jakiś rodzaj zgody. To nie była procedura azylowa, natomiast jakiś rodzaj zgody na przebywanie na Białorusi ze względu na to leczenie. Zresztą myśmy wtedy, jak ona była w szpitalu, wtedy się o niej dowiedziały od lekarza afrykańskiego pochodzenia, mieszkającego legalnie na Białorusi, pracującego w szpitalu. On jej pomagał i myśmy go wtedy już przez kogoś z Zosią poznały i dowiedziałyśmy się o jej sytuacji. I to był jeszcze taki czas, że nie wiadomo było, czy ona w ogóle przeżyje. Natomiast mogła być na Białorusi do któregoś tam maja, dlatego chcieliśmy jej pomóc. Tak? No i dziewczyna z taką historią, w takiej sytuacji pojawia się, to w ciągu dnia, to była jakaś 12, 13, 8 maja na przejściu. Przechodzi checkpoint białoruski, pojawia się na moście i na polskim checkpoincie Polacy dochodzą do wniosku, że ona nie może wejść, że ona ma wracać. I jej samochód z nią w środku został, tak samo jak w wypadku tej grupy 4 osób, siłowo wepchnięty do kolejki, przepchnięty na białoruską stronę i to właściwie tak się zakończyła tamta część. I ona może byłaby tragiczna, no bo już dalej po prostu nie wiadomo, co zrobić z taką osobą, ale w wypadku tej dziewczyny skończyła się jeszcze gorzej. Na początku lipca dostałyśmy informację, że w mieszkaniu, w którym był nalot. To nie jest niczym niezwykłym na Białorusi, ponieważ te naloty po to, żeby wyłapywać ludzi bez ważnych wiz, są stosunkowo często. Inne osoby, które były w tym mieszkaniu, uciekły, gdzieś się zdążyły schronić, a ona nie. Ona została aresztowana i obecnie znajduje się w areszcie deportacyjnym i czeka na deportację do Somalii. To jest przerażająca historia. Kamilu, czy tutaj brakuje zapisów prawnych, które mogłyby to uregulować? Czy to jest decyzja polityczna, podobna do tej w sprawie pushbacków, czyli wywózek ludzi z Polski na Białoruś tutaj gdzieś w lesie? Po prostu my nie chcemy tych ludzi i będziemy blokować możliwość nawet legalnego wejścia do Polski dla osób, które uciekają przed śmiercią?
No jeszcze przypomnę, że Gosiu, że też ten ojciec tej dziewczyny został zastrzelony przez bojówkę, która potem ją zgwałciła. Także to też jest istotne w tej całej historii. To nie było tylko tak, że krzywda dotknęła tylko ją, ale również jej rodzinę. Czyli generalnie był poszerzony po prostu terroryzm. To była bojówka, z tego co ja wiem, z tego co pamiętam, bojówka dżihadystyczna, więc to jest też jakby pokazuje, jaki profil ludzi też pojawia się na granicach naszych. Czyli to są osoby, które są owszem muzułmańskie, ale one uciekają przed radykalnym islamem, czyli boją się tego samego, czego my się boimy, jako ludzie w Europie, którzy chcą, żeby było bezpiecznie. Natomiast jeżeli chodzi o twoje pytanie, to jest temat rzeka, to jest temat zupełnie jeszcze nie pokryty żadnymi aktami rozsądnymi. Mamy ustawę o cudzoziemcach, która ma być nowelizowana. Po tym, jak będą już jakoś tam się opracują te wszystkie założenia polityki migracyjnej, nad którymi pracuje profesor Duszczyk, czyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, na pewno będzie tak, że trzeba będzie przyjąć do jakieś założenia brzegowe, które są trudne dla osób, które chciałyby, żeby Europa była biała i żeby Polska była biała, dlatego że nie ma takiego kraju w Europie w tej chwili, który miałby nadwyżkę ludzi w wieku produkcyjnym, których mógłby nam odesłać. Była takim krajem Ukraina przez pewien czas, przez ileś lat, natomiast w tej chwili Ukraina jest w kompletnej depopulacji. Ludzie z Ukrainy pouciekali, sporo mężczyzn zginęło albo jest rannych i nie nadaje się do pracy. To były też osoby przecież nie tylko zawodowi żołnierze, ale również osoby, które wykonywały zawody normalne, różne inne, nie wojskowe. Więc Ukraińcy w tej chwili będą sami potrzebowali, żeby ich wspomóc w jakiś sposób populacyjnie, żeby tam można było ten kraj odbudować chociażby. Więc jakby oczywistą rzeczą w tej chwili na takiej polityczno-społecznej mapie migracyjnej jest to, że my musimy brać tych ludzi, którzy przychodzą z południa, czy ze wschodu. Nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli sobie wybrać po prostu, że my chcemy być biali i sobie tutaj weźmiemy białych chrześcijan, żeby nam pasowali do ulicy, do reszty ulicy. Pytanie, czy nie trzeba było zmienić konwencji, na przykład dostosować ją do obecnych uwarunkowań? Oczywiście, że tak. No w tej chwili jest tak, że ta konwencja nie nadąża za uchodźcami po prostu. Oni uciekają już z innych powodów również, niż te, które były przewidziane jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak ta konwencja była uchwalana. Więc mi się wydaje, że pewnie pójdzie w tym kierunku polityka migracyjna z uwagi na to, czytałem wczoraj wyniki, że jesteśmy w tej chwili najmocniej depopulującym się krajem Unii Europejskiej. Wyszliśmy przed Grecję i tam jeszcze parę innych krajów, które były też w czołówce i w tej chwili wyludniamy się w sposób najszybszy w Europie, w najszybszym trybie, więc jakby nasze potrzeby będą rosły, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, którzy będą łatali nam system migracyjny, czy rynek pracy. Mówiło się o tym, że tam jest około 200 000 mniej więcej rocznie, taka dziura, którą trzeba kimś załatać. Miał być program tych wiz, który się skompromitował zupełnie. To były te płatne wizy i to jakaś była degeneracja tego programu, którą urządził właśnie PiS i to w tej chwili już jest wyjaśnione przez Komisję Śledczą. Także sam pomysł był niezły, myślę, czyli dobór ludzi pod takim kątem takim praktycznym, taka pragmatycznie jakby prowadzona migracja, czyli po prostu trochę cynizmu, bo też część ludzi trzeba sobie wybrać zgodnie na przykład, nie wiem, z kluczem zawodowym, czyli de facto taka nasza Somalnika, która języka nie umie i jest po ogromnych traumach i pewnie trzeba będzie w nią załadować trochę pieniędzy, jeżeli chodzi o kwestie medyczne, no to nie jest dobra kandydatka na rynek pracy. Może jakaś opiekunka dla dzieci, nie mam pojęcia. W każdym razie te osoby, które nie będą pasowały do takiej gospodarczej układanki, no to one będą mogły liczyć tylko na to, że konwencja w sprawie uchodźców, konwencja praw człowieka, że będzie po prostu też pozwalała na to, żeby te osoby wchodziły do Polski.
Bardzo jestem ciekawy tego, co się pojawi właśnie po tych analizach, które w tej chwili prowadzi MSWiA, jaki będzie projekt tej polityki migracyjnej, bo to też nie, no my myślimy tylko o tych uchodźcach z globalnego południa czy ze wschodu. No to jest też kwestia zagospodarowania uchodźców właśnie wojennych z Ukrainy. Być może, czego nie możemy wykluczyć, to będą też jakieś inne kwestie, inne kraje. Może być agresja przecież na kraje nasze sąsiedzkie, nie wiem, na Litwę czy dalej, Łotwę, Estonię. Nie możemy niczego wykluczyć. Więc jakby ta polityka migracyjna, ona ma być wypracowana dla wszystkich, którzy są w tej chwili w Polsce cudzoziemców. No my myślimy trochę inaczej. Bliższa koszula ciału po prostu. No my się zajmujemy granicą białoruską i tym się przejmujemy bardziej niż kwestią na przykład ukraińską czy jakąś inną. Niech się zajmują tą kwestią inne osoby, my i tak już tutaj gonimy resztkami sił. Jeżeli chodzi o takie prawne instrumenty, to wydaje się tak naprawdę, że one są w miarę efektywne jeszcze. Że daje się zabezpieczyć takie osoby, że po nawiązaniu kontaktu, bo tu jest też taki moment ciekawy, który pewnie nadaje się do hejtu, skąd wy macie informacje o tych ludziach na Białorusi, że oni są? Na pewno macie kontakty ze służbami, jesteście szpiegami i w ogóle i dalej. Tutaj Gosia trochę pokazała też, w jaki sposób te informacje docierają do osób w Polsce. No to nie jest tak, że w dobie internetu w tej chwili nie da się nawiązać kontaktu z osobą, która jest na Białorusi, czy odwrotnie, ta osoba nie może nawiązać kontaktu z osobami, które są w Polsce. Są numery pomocowe, które są znane uchodźcom, są dostępne w internecie. To są kontakty, które się nawiązują po prostu w ciągu dosłownie sekund, jak się chce poszukać kontaktu. Więc to nie jest tak, że my tutaj wykonujemy jakąś zaawansowaną robotę szpiegowską i działamy na niekorzyść Polski, tylko po prostu mamy normalne prośby o pomoc, które są kierowane po prostu w inny sposób. No to nie jest, te osoby jeszcze nie są w Puszczy Białowieskiej, albo już były w Puszczy Białowieskiej, tylko zostały z niej wycofane, tak jak ta nasza Somalijka, bo prawie w niej zmarły. Było też kilku mężczyzn, chyba dwóch, w takim chyba najbardziej zaawansowanym stanie, jeżeli chodzi o stopy, czyli właśnie po amputacjach palców, czy też po przejściach leśnych. Więc te osoby albo by były w lesie, albo już były w lesie, jakby trochę inna droga, ale generalnie jeżeli chodzi o grupę, to są ciągle ci sami, którzy trafiają potem do lasu, albo właśnie są po lesie już. Więc tutaj nie ma szczególnego jakiegoś takiego klucza, że tutaj się odbywa jakaś taka właśnie wywiadowcza, jakaś dziwna działalność. Natomiast efekt jest taki tych naszych działań, które nam się wydają dosyć dobre, w tym sensie na przykład, że mamy skany oświadczeń pisemnych tych ludzi, że oni chcą złożyć wnioski o azyl czy ochronę, co można mieć więcej w ręku, prawda? Wydawało się, że to jest coś, co jest dosyć mocne i te osoby mają przy sobie oryginał. Natomiast my się potem dowiadujemy z komunikatów, czy z wywiadów na przykład z rzecznikiem teraz polskim, że te osoby nie były zainteresowane złożeniem wniosku o ochronę. A my mamy w ręku dokumenty, znaczy skany dokumentów, które przeczą tej tezie zupełnie. I za moment zobaczymy takie zdjęcia właśnie takich osób, o których mówisz, ale proszę bardzo, kontynuuj, Kamilu. Te osoby też są zgłaszane przeze mnie, były zgłaszane przeze mnie wcześniej przez ePUAP, czyli taki system do kontaktów obywatela z władzą publiczną, czyli ja w tym momencie wysyłając dokumenty czy skanem dokumentów z chwilą wysłania właściwie już doszło do doręczenia tych dokumentów do danego organu, więc myśmy takie rzeczy robili właśnie, zabezpieczając przejście tych osób w maksymalnie możliwy sposób. Ale potem jest taki moment, kiedy my się po prostu odbijamy od szyby jakieś, nie wiem, możemy tam sobie krzyczeć, oni nas nie słyszą, nie odbierają telefonów, na przykład dzwoni się przez nadburzański oddział, oni potem interweniują, żeby te osoby z placówki odebrały jednak telefon, mężczyzna, znaczy strażnik mówi mi, że wie pan co, ode mnie odbierze.
tak uspokajająco. Więc jakby tutaj chodzi o to, że brakuje też dobrej woli i tutaj na tę dobrą wolę przepisy nie pomogą żadne. Jeżeli przyjeżdża uchodźca, który ma właśnie takie oświadczenie podpisane i te oświadczenia są w oryginale u nich, a w kopiach są przesłane wcześniej do wiadomości strażników granicznych, to cóż można by było zrobić więcej? No, zresztą tutaj jest też ważna bardzo jedna rzecz, że z uwagi na 2 dyrektywy, takie porządkowe, wykonawcze, jeżeli chodzi o kwestie właśnie graniczne, to takie oświadczenie w świetle tych dyrektyw, ono tak naprawdę daje takiemu uchodźcy już pewną dozę ochrony. Taka osoba, która w sposób ewidentny, bo tutaj mówimy o tym, że to jest sposób, który jest efektywny, pokazuje, że chciałaby złożyć wniosek o ochronę, ta osoba już od tego momentu ma ochronę, która jest zbliżona, jeżeli chodzi o moc, do tej ochrony, którą będzie miała w momencie, kiedy złoży wniosek. I myśmy z takiego założenia wychodzili, kierowaliśmy się tymi dyrektywami, kierowaliśmy się też doświadczeniami spod płotu, że jednak po zmianie władzy było tak, że jak ktoś wyraźnie zadeklarował wolę złożenia wniosku o ochronę, to jednak te wnioski były przyjmowane. Potem się zrobiło trochę gorzej, od jakiegoś tam momentu zaczęły być też osoby, które takie wnioski czy takie deklaracje złożyły, też potem były wyrzucane. To się oparło też w 2 przypadkach o Europejski Trybunał Praw Człowieka. Natomiast nie możemy tutaj przejść dalej. Tutaj w tym momencie kończy się nasza możliwość prawna i faktyczna. Możemy tylko i wyłącznie do tej szyby się tam dobijać i w nią tłuc. Natomiast decyduje tutaj, widzi mi się kierownika zmiany. I kierownik zmiany potrafi być bardziej taki, powiedzmy, nie wiem, uprzejmy i ludzki i taki bardziej humanitarny. I były takie zmiany, rzeczywiście nie było problemu z tym, żeby te osoby wjechały. Natomiast w dniu, kiedy była jakaś inna zmiana po prostu strażników, następowało odepchnięcie od przejścia i tyle. I tutaj żadnych reguł nie było. Natomiast jeszcze chciałem taką jedną ważną rzecz moim zdaniem poruszyć, bo ludzie mówią, niech idą na przejścia. No, żeby przejść przez przejście graniczne, trzeba mieć jakiś tytuł. Czyli albo trzeba być uchodźcą i trzeba to umieć udowodnić i tu w tym zakresie dowody są na tyle silne, na ile jest łebski i zapobiegawczy uchodźca, bo można być zbombardowanym człowiekiem, o zniszczonym życiu i wymordowanej rodzinie i nie mieć dowodów na to żadnych. Oprócz tego, że się o tym powie na przykład. I takie osoby są po prostu. Nie każdy ma zdjęcia domu zbombardowanego, czy nie każdy ma akt zgonu, o który zadbał, żeby pokazać, że jego rodzina zginęła, czy ma rany, które mógłby pokazać i jeszcze udowodnić, że był w szpitalu w dacie X i jeszcze ma kartę choroby. To się zdarza bardzo rzadko. Natomiast jakie są przesłanki tego, żeby w ogóle się w Polsce znaleźć legalnie? No, trzeba mieć po prostu tytuł do tego, żeby dostać wizę. Jak sobie przejrzymy, jakie są tytuły uzyskiwania wiz, no to w ogóle wydaje mi się, że pierwsza, jaka się pojawia propozycja tych ludzi, którzy mówią, żeby uchodźcy szli na przejścia, to jest, że ja znam studenta, który przyjechał do Polski. Wiza studencka. Generalnie jest to zresztą wiza studencka, która jest używana w Rosji i na Białorusi. Jeżeli chodzi o większość wiz, to są właśnie wizy studenckie. Natomiast jeżeli chodzi o polskie warunki, no to popatrzmy finansowo też na to. Wiza studencka jest wydawana pod warunkiem takim, że student pokaże, że ma egzamin zdany w Polsce, że ta uczelnia go przyjmie. Jak nie brał udziału w rekrutacji normalnej, no to idzie na studia płatne. Musi udowodnić Straży Granicznej, że zapłacił za całe studia. To jest warunek. Musi udowodnić, że ma środki pozwalające na utrzymanie się przez studia w Polsce. Musi mieć sponsora, musi mieć rachunek bankowy pełny pieniędzy. Ja tutaj podam stawki, bo to jest też ciekawe, patrzyłem sobie wczoraj. To jest miesięcznie, to jest od między 600 z kawałkiem a 700 zł, czyli rocznie wychodzi 9300 zł trzeba mieć na utrzymanie, 9300. I to jest wyraźnie opisane, że to są koszty z wyłączeniem kosztów mieszkania. To są czyste koszty utrzymania, czyli jedzenie,
jakieś rozrywki, komórka, inne rzeczy tego rodzaju, transport na przykład. Dołóżmy do tego sobie jeszcze utrzymanie miesięczne, jeżeli chodzi właśnie o najem. To wychodzą grube dziesiątki tysięcy złotych, które taka Somalijka musi po prostu mieć, żeby móc starać się w ogóle o wizę studencką. Nie wiem, jak się uzyskuje wizy studenckie oczywiście w Rosji czy na Białorusi. Pewnie jest to o wiele prostsze i nie podejrzewam, żeby nie wymagali takich kwot, no bo nie po to są te wizy wyłożone na stół dla tych ludzi. One są po to, żeby je wziąć, zapłacić jakieś tam grosze w skali tego, co Polska by chciała, czy Unia Europejska, wjechać i się pod płot dostać. To po to są te wizy. Więc, ale patrzmy realnie na nasze wizy europejskie czy polskie. No w innych krajach oczywiście te kwoty są nieporównywalnie wyższe. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli nie masz na 1 rok pieniędzy na 9300 na utrzymanie, plus na najem, to są kolejne grube pieniądze, 12 tysięcy co najmniej, czy kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli chce się mieszkać w dużym mieście. To nie ma w ogóle mowy o tym, żeby nawet komórką jedną mózgu myśleć o wizie studenckiej. Chyba że ma się sponsora po prostu. I takie sponsorskie oczywiście jakieś takie kontrakty są. Są osoby czy fundacje, które mogą takie środki zabezpieczyć. No ale powiedzmy sobie tutaj sami i odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie szanse mają ci ludzie, którzy uciekają z krajów objętych wojną, czy terroryzmem, czy właśnie bojówkami dżihadystycznymi, czy nawet temperaturami, które mają tam, nie wiem, 50 stopni na przykład. Jak te osoby mają sobie te wszystkie rzeczy zrealizować, jak one po prostu ruszają często pod wpływem impulsu, bez języka, bo już nie wytrzymują, bo ojciec zastrzelony, bo gwałt zbiorowy, tak jak było z tą Somalijką, czy na przykład idą bojówki dżihadystyczne od północy kraju, tak jak w Etiopii jest na przykład, i one zagarniają kolejne jakieś tam wioski, palą i tak dalej, albo na przykład jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby uciec przez Erytreę z Etiopii do Arabii Saudyjskiej, to Arabia ich bombarduje moździerzami na granicy, co jest oczywistą rzeczą dla osoby, która ucieka i osoby, która się interesuje trochę tą migracją z Afryki. Natomiast nie jest oczywiste dla osób, które mówią idźcie na przejście. Naprawdę trzeba dużo przejść, żeby być na przejściu. I jeżeli nie masz pieniędzy, to musisz przejść dużo, musisz oberwać po prostu od życia bardzo mocno. I my takie osoby chcieliśmy wyławiać z tych osób, które są jeszcze na Białorusi albo już się odbiły od naszego płotu, żeby po prostu, no, nie damy im pieniędzy, nie pozwolimy im legalnie wjechać w taki sposób, jak oni pewnie by chcieli, żeby to z mocną polską wizą, która daje im możliwość tutaj dostania się do Europy. Natomiast chcieliśmy jako taką kartę przetargową po prostu pokazywać ich życie. No i jaki był efekt? 32 osoby przeprowadzone dzięki Tak, waszemu to się zaangażowaniu. udało, ale Ja muszę też powiedzieć jedno z widzom, najgorszych żyć, jakie myśmy poznali, to życie nie było kartą przetargową, która by wystarczyła nam na Terespol. To jakieś jest w ogóle wstrząsające. ale też muszę powiedzieć widzom, że w takiej jednej waszej akcji miałem okazję uczestniczyć jako obserwator, kierowca też i widziałem wasze zaangażowanie, też Basi, Kariny, to jak przeżywaliście, jak na tych telefonach cały czas siedzieliście, jak walczyliście o każdą szczelinę, która mogłaby się pojawić, która się pojawiała, żeby ludzie przeszli przez legalne przejście graniczne w Terespolu. I to naprawdę, to trwało bardzo długo. Ja 2 dni śledziłem wasze starania. To w trakcie było nagrywania naszego programu z Gosią, rozmowy na pograniczu w Czeremsze i byliśmy razem w Terespolu i zakończyło się szczęśliwym finałem. Chciałbym, żeby widzowie zobaczyli taki krótki film, który wtedy nagrałem z wami w Terespolu, żeby zobaczyli radość waszą naturalną, szczerą radość po tym, kiedy dowiadujecie się, że ludzie już przeszli, że Straż Graniczna przyjęła wnioski, że ludzie są bezpieczni. Spróbujemy włączyć ten archiwalny film. Pamiętacie sprawę
uchodźców, migrantów, którzy w Terespolu nie zostali przepuszczeni przez polską Straż Graniczną całkiem niedawno, a widzicie teraz uśmiechnięte miny ludzi, którzy walczyli o tych właśnie cudzoziemców. Karina Kuczyńska, Małgorzata Rycharska, Kamil Syler. My jesteśmy teraz w Terespolu i jesteśmy po, jak widzicie, minach, po świetnych informacjach, wiadomościach. Cudownych, Bo bo ludzie wyjechali i weszli w procedurę ochronną. Dzisiaj nie zostali już odepchnięci, dzisiaj się wszystko udało tak, jak powinno się udać od początku. no i pomógł też w tym Kamil, bardzo tak działał mocno. Trzeba było przygotować grunt dokumentacyjny po prostu i bardzo intensywny kontakt trzymać z placówką mailowy i telefoniczny, bo bez tego chyba by się nie udało. Wielka radość, nie? Bo tutaj teraz tak widzę stonowane wszystko, ale Karina, słuchajcie, tam przed momentem też sobie Basię pozdrówmy, bo to Basia też tam walczyła. I Zosia walczyła. W ogóle no wspaniała informacja. Zobaczcie, ile to radości daje, kiedy te procedury są przestrzegane. Co prawda nie tak od razu, jak powinno to wyglądać, z opóźnionym zapłonem kilkudniowym, ale jest. Teraz ci ludzie trafią do Ośrodka otwartego. Do środka otwartego, do procedury. Ja też myślę o tym, jaką oni drogę przeszli i wcześniej, ale też podczas tego przejścia, jak oni się musieli bać po tym, jak się nie udało. I mam nadzieję, że teraz się bardzo cieszą. To tylko powiedzmy jeszcze, kim są ci ludzie. Z jakich państw pochodzą, jeżeli nie możemy powiedzieć imion. Mamy 4 osoby. Jedna jest z Iraku, druga z Afganistanu, z Kamerunu i z Syrii. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ci ludzie są teraz bezpieczni w Polsce i są w procedurze. I dziękujemy Którzy nas wspierali też. tym, którzy nas wspierali. I dziękujemy też Straży Granicznej, która ostatecznie postawiła stempel tam, gdzie trzeba I przeczytała to, co trzeba. i przeczytała to, co trzeba. Pozdrawiamy. Tak to wyglądało. No to wspaniałe były momenty. Tutaj też widzowie to obserwują. Piotr Borowiecki, nasi wspaniali wojownicy praw człowieka. Ewa Schmidt-Mendoza, cudowna ekipa, Marlena Fatyga. Cudowni jesteście. Piotr Borowiecki, 30 ludzkich istnień. Dzięki wam ma przywróconą nadzieję. To było wspaniałe, ale też pokażmy to, co zobaczyliśmy na przejściu w Terespolu, na przejściu kolejowym, bo tam w tym samym czasie, kiedy wy walczyliście o te 4 istnienia, przyjeżdżały do Polski transporty kolejowe takie gazu, Gazprom. Widzicie rosyjską cyrylicę, rosyjskie napisy na tych cysternach, które stoją właśnie na przejściu, stały wtedy na przejściu kolejowym w Terespolu. I ludzie, tak jak słyszeliśmy przed momentem w tych opowieściach, są głównie, najczęściej niestety, odpychani z tego przejścia w Terespolu, ale takie cysterny Gazpromu bez problemu wjeżdżają ze wschodu na zachód właśnie przez to samo przejście, tyle że kolejowe w Terespolu. Czy no ja patrząc na te obrazy wtedy, bezpośrednio rejestrując to, co tutaj widzimy, no byłem tym wszystkim przerażony, zasmucony i no bo ta nasza polityka polskiego rządu, który z jednej strony pozwala na wywózki, na wyrzucanie ludzi do białoruskiego lasu, na odpychanie ludzi z przejścia granicznego, jeżeli chodzi o dobra, o biznes, nie ma takich zahamowań. A jak wy to odbieraliście, Gosiu? Wiesz, no, to są różne fikcje i to są różne fasady, tak? W sensie i te sankcje, tak? Ja już o tym wcześniej mówiłam. Pomagamy z Zosią na Białorusi od już 3. rok, tak? Nasza pomoc na przykład czasem objawia się w ten sposób, że kupujemy produkty spożywcze w sklepie online dla kogoś, kto nie ma co jeść. 1/3 produktów to są polskie firmy, tak? Tutaj gaz, węgiel, parafina, wszystko to wyjeżdża, handel trwa. Nie ma żadnej wojny. Wojna pojawia się jako hasło w
kontekście ludzi pod płotem, których jako państwo nie chcemy nimi straszyć, nie interesuje nas to, ile oni przeszli. Te osoby, które weszły, to jeszcze parę słów chciałam więcej o tych osobach, o tych 32 osobach powiedzieć. Wymieniliśmy kilka historii, ale te pozostałe też są straszne. Jest osoba, chłopak, który przeżył 15 pushbacków z polskiej strony. 4 osób jest po amputacjach, 2 chłopaków, 2 dziewczyny. Oprócz tej jednej, która nie weszła, te, które zostały wpuszczone. Spośród tych 32 osób 12 to są dzieci, 9 to kobiety. I mówię też o tym dlatego, że możemy się oczywiście cieszyć z tych 32 osób i ja się cieszę, aczkolwiek na te 3 lata dzień i noc zajmowania się granicą mój optymizm troszeczkę stępiło, bo na te 32 osoby jest bardzo dużo innych osób. No, są grube dziesiątki, które wiedzą dzięki temu, że tamte weszły, dowiedziały się, że to jest możliwe. I my mamy z Zosią, no bo jakby my mamy z racji działalności Hope najwięcej tych kontaktów, nieustające prośby o to, żeby pomóc komuś, nie wiem, kobietom w ciąży, ludziom po amputacjach, ludziom na wózkach, rodzinom z maleńkimi dziećmi. Takich osób jest nadal bardzo, bardzo dużo na Białorusi. I oni nie chcą umierać w lesie. Tak jak żadne z nas nie chciałoby umierać w lesie. Nie chcą narażać swoich dzieci. Nie chcą przechodzić tej gehenny. Nie chcą przeżywać wielokrotnych gwałtów. Nie chcą być bici. Chcieliby bezpiecznie dostać się do Polski. I proszą nas, argumentują, to jest w ogóle jakaś okropna rola bycie tutaj tą białą, po prostu sytą osobą, która niby coś może. No w ich odczuciu fakt, że pomogliśmy ich znajomym, oznacza, że umiemy to zrobić. I że gdybyśmy tylko chcieli, to zrobilibyśmy i dla nich. Więc teraz, tak, powiedzieliśmy o tej Somalijce z maja, która nie została wpuszczona. Po niej udało się wejść jeszcze ojciec z córką, nastolatką, chociaż myśmy już wtedy powiedziały, że to się prawdopodobnie już nie uda, ale ten mężczyzna wykazał się taką charyzmą, taką zawziętością, taką stanowczością, bo ich też próbowano wypchnąć, tak? Ale on się po prostu nie dał. On stał jak słup, powtarzał, że on się nie ruszy, że on nie pozwoli, że on będzie tu stał, że ten mężczyzna zresztą też z dramatyczną historią uchodźca z Afganistanu, podwójnie dramatyczną, ponieważ przyjechał na Białoruś z żoną i z 2 dzieci. Jeśli dobrze pamiętam, 7-letnim chłopcem i z tą dziewczynką 11 lub 12-letnią, natomiast podczas łapanki zostali rozdzieleni. On z tą córką uciekł, a żona z synkiem została złapana i zostali deportowani do Afganistanu. W związku z tym jemu udało się przejść, ale właściwie chyba dlatego, że był tak po prostu zajadły i tak stanowczy i nie dał się zastraszyć, ale już kolejna grupa osób, którym ponownie mówiłyśmy, że to się raczej już nie uda. To już nie ma już na to jak liczyć. Rodzina z 3 dzieci, 5-osobowa rodzina z 3 dzieci została wypchnięta. I widzisz, Piotrek, ja bym bardzo chciała móc powiedzieć, możecie próbować przejść w ten sposób, ponieważ jest to legalne przejście. Bardzo bym chciała po prostu wierzyć w te hasła narodowców, jeśli by tylko szli przez Teresport.
jeśli, chociaż ten Terespol jest jeden, jedyny, to też jest farsa, że jest jedno, jedyne przejście, ale gdyby ten Terespol przyjmował wnioski, nawet przygotowane tak jak te nasze, nawet jakbyśmy mieli po prostu zarywać noce, tak jak zarywaliśmy dla każdej z tych grup, tak? Bo samo to przejście, wypychanie, przepychanie, no to się rozciąga na kilka dni nieustannych prób, nerwów, czekania, może to, może tamto, może śmamto. My byśmy mogli to robić. Ja bym mogła to robić, mówię za siebie, tak? Gdyby to mogło działać. Ale teraz, od tych 2 wypchnięć, my wszystkim tym osobom, które czekały od kilku już miesięcy, mówimy, to się nie uda. To się nie uda. A mimo tego są tacy, którzy chcą próbować, bo oni już wiedzą, że muszą załatwić sobie, muszą iść, zorganizować sobie tę wizę, muszą znaleźć sposób transportu, muszą się przygotować i są gotowi podejmować to ryzyko. Więc na tym polega problem, że Jest jedno przejście nie wiem, jest w Terespolu, fikcja, tak, jest fikcja, to trzeba coś z tym zrobić. No. Przepraszam, które już tak trochę naprawdę nie działa, a jeżeli cokolwiek udaje się na tym przejściu zrobić, 32 razy się udało, to dzięki ciężkiej pracy takich ludzi jak wy, jak Małgorzata Rycharska, Kamil Syler, Basia, Karina, Zosia, wspaniali ludzie, którzy no, nieustępliwie walczą o życie każdego człowieka tutaj na pograniczu w miarę swoich możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkich żyć nie uratujemy, ale jeżeli ktoś obejrzy ten program, ktoś, nie wiem, związany z rządem, może to do niego dotrze, to o czym opowiadaliście, może w myśl tego powiedzenia kropla drąży skałę, też i dzisiaj będziemy tę skałę, chociażby postawioną, wrzuconą na przejście w Terespolu, drążyć, bo to jest po prostu nieludzkie, ale w takich czasach żyjemy. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze słuchajcie, na zakończenie warto przypomnieć, że dzisiaj swoje urodziny ma Kamil Syler. O tym przypominały dziewczyny tutaj w komentarzach. Podziękowałem im za te przypomnienia. Także niech każdy, kto czuje sympatię do Kamila, Kamil jest twórcą wspaniałej też akcji na pograniczu Zielone Światło, czyli zielone światło w domu, otwartym dla innych, dla ludzi potrzebujących pomocy. Kamil zasłużył na takie głośne 100 lat, a jeżeli nie głośne, to gdzieś w myślach. Kamilu, wszystkiego najlepszego, wytrwałości. To cudowne, że mogliśmy ciebie poznać. Myślę, że Gosiu, przyznasz też, że to fajnie, że los zrzucił nam tutaj na pogranicze takiego Kamila Sylera, który może nie jest jakimś wysokim, postawnym mężczyzną, chociaż jak widać bardzo przystojnym, dobrze trzymającym się jak na swoje te 30 pewnie lat. Ale Kamila wiedza i prawnicza, i serducho no, są bezcenne tutaj na granicy. Dziękuję ci, Kamilu, i wszystkiego najlepszego. Dziękuję za życzenia. Przepraszam za moją radość w samochodzie. Ja od trzeci rok, ja tak się właśnie cieszę. To jest jakby nabytek tych 3 lat. Jakoś tak, no brakuje takiego, no nie wiem, może trzeba po prostu coś zrobić mocniejszego, żeby, nie wiem, jakaś terapia wrzasku w lesie czy coś tam. W każdym razie bardzo dziękuję. Cieszę się, że pamiętamy o tym o tych moich urodzinach, tak, bo ja też dostałem okazję, żeby też tutaj trochę prywaty, dam jedno zdanie prywaty. Sorry, pewnie, dawaj 2 albo 3 albo 4. Zaraz ja też powiem jeszcze prywaty. Nie, zachęcam do wrzucenia paru złotych na moją zbiórkę na naszą OSP na południu Puszczy Białowieskiej. To się bardzo wiąże też z uchodźcami. To nie jest tak, że my tutaj, że to OSP nie ma związku w ogóle z kryzysem, bo to jest też tak, przełożenie jest bardzo proste. My gasząc pożary w lesie, a tych pożarów jest dosyć dużo. Bo Kamil, przypomnę, że jest strażakiem ochotnikiem. Tak, dla mojej jednostki zbieram w tej chwili parę groszy, żeby też jakieś węże kupić lepsze i tak dalej. Chodzi o to, że każdy wyjazd do lasu, gaszenie pożaru tak rozległego, na przykład jak było ostatnio z udziałem samolotów i policyjnego Black Hawka,
to jest też ratowanie ludzi w lesie, bo ja po takich pożarach mam od razu telefony od znajomych z sieci pomocowej, czy nie zginął nikt na przykład z osób, które się ukrywają w lasach, bo pożar w Wielące, ten taki właśnie duży z samolotami, to był pożar miejsca, gdzie tych ludzi jest sporo. Więc każda złotówka, która w tej chwili na tą zbiórkę ewentualnie pójdzie, to ona też ma związek z tym, że z ochroną po prostu życia ludzkiego tych uchodźców w lasach. Bo oni się ukrywają, oni mogą nie uciec, oni mogą być chorzy, zmęczeni, mogą spać, mogą być zawiani tym dymem na przykład i nie móc już uciec. Więc jakby tutaj to też jest bardzo ważne i też przepraszam za prywatę, ale też... Ale przestań, jaka to prywata? Jaka to prywata, Kamilu? No w ogóle, ale to strażacy robią fantastyczną robotę, także to jest niesamowite. A mogę też, ja swoją prywatę powiem i zapamiętam to, Kamilu, kiedy masz urodziny, bo według kalendarza juliańskiego dzisiaj są imieniny Piotra i Pawła. Także ja poświętuję sobie imieniny razem z twoimi urodzinami i będę pamiętał teraz o tym. A ty masz dzisiaj imieniny? No, a co nie widać? No to Piotrek, Wszystkiego dobrego. najlepszego. Wszystkiego dobrego. Tak. Dzięki, Gosia, za kubek. Nie wiedziałem. Bardzo się cieszę, gratuluję ci, że dożyłeś kolejnych imienin swoich. Dożyłem. Ciężko było, ale dowiozłem do końca. Nie, naprawdę. Wszystkiego najlepszego. Gosiu, a co ty masz dzisiaj? Ja nic nie mam. Ja się cieszę waszymi tutaj jubileuszami i świętami. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję wszystkim. Dziękuję, jesteście wspaniali. Małgorzata Rycharska, Hope and Humanity, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, Kamil Syler, prawnik, strażak, ratownik humanitarny, dobry człowiek, mieszkaniec pogranicza. Dzisiaj opowiadali o tym, że przejść nie ma, na które niektórzy Polacy wysyłają cudzoziemców, migrantów i uchodźców na przejścia, a tych przejść, jak słyszeliście sami, tak naprawdę nie ma. Dziękuję wam bardzo. A ja jeszcze żegnając się z widzami, za moment będą podziękowania dla tych, którzy wspierają redakcję Czaban robi Raban. Przypomnę jeszcze tylko, że Mirosław Miniszewski na swoim kanale YouTube dzisiaj zamieścił 3. odcinek Metakomunikatów, gdzie też maczałem tam swoje palce w tym programie. Zachęcam, odwiedzajcie kanał YouTube'owy Mirka Miniszewskiego. Niesamowita wiedza, przystępnie podana. Mirek jest też jednym z nas. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Dobrej nocy. Dziękuję, Gosiu, dziękuję, Kamilu. Trzymajcie się, cześć. Wielkie dzięki. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Found Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów należą Ewa Jeronim, Basia, Małgorzata Pietrowska, Katarzyna Szymielewicz, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam,
Anna Domanowska, Dawid Weisbrod, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Basia Esz, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Krzysztof Mleczek, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Piotr Celiński, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Dejaker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bagna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Basia Madej, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Małgorzata Pietrowska, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malacher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Z kolei na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Łucja Kamińska, Monika, Agnieszka, Daniel Smalej, Edyta Kostowska, Małgorzata Błaszczyk, Robert Ankudowicz, Anna Tołoczko, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Danuta Bujar, Roman Nowacki, Bożena Brzostowska, Olga, Ewa, Iwona, Renata Popik, Izabela Lisek, Magdalena Poremska, Katarzyna Woch, Maciek Tarmas, Joanna, Olga,
Darek Mickiewicz, Grzegorz Podgórski i anonimowi darczyńcy. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Do zobaczenia i do usłyszenia.